Cześć, witajcie w czwartym odcinku z projektu odbudowy motocykla CZ487 z 1986 roku. Mojego motocykla, którego proces odbudowy postanowiłem skondensować do 4 odcinków. W dzisiejszym odcinku zobaczycie na przyspieszonym tempie na timelapsach cały proces składania tego motocykla, a na samym końcu będzie również odpalanie. Ten projekt miał trwać zdecydowanie szybciej niż projekt odbudowy CZ477. Miałem uwinąć się w rok. W zasadzie uwinąłem się w pół roku, ale to ostatnie pół roku to ten motocykl w zasadzie stał gotowy, złożony. Czekał na podpięcie elektryki, ja byłem ciągle w pracy. Ciężko było też znaleźć kogoś, kto by się chciał zaangażować w proces zamontowania całej instalacji, aby to działało. Na szczęście pomógł mi kolega i wszystko teraz już elektrycznie w tym motocyklu jest zrobione, działa, można go odpalać, dokonywać pierwszych regulacji. Oczywiście najlepiej to będzie zrobić, jak już będzie troszeczkę cieplej. Teraz zaczyna się okres zimowy, więc CZ trafia do magazynu, ale bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces zmieścić w ciągu roku. Więc dla wszystkich, którzy odnawiają takie motocykle, jest to do zrobienia i to tak naprawdę da się zrobić w krótszym czasie. Myślę, że jeśli mielibyście całe zaplecze, wszystkie przygotowane części, to motocykl, który przed remontem był jeżdżący, do etapu jak jest cały odnowiony i również jeździ, to myślę, że spokojnie w 3-4 miesiące niedużym tempem jesteście to w stanie zrobić. A tak totalnie na spokojnie to w ciągu roku. Chronologicznie na początku odebrałem rzeczy z lakierni proszkowej i musiałem zamontować te śruby, którymi zabezpieczyłem otwory oraz zeszlifować wszystkie przylgnie, tak aby potem tutaj, jak widzicie, na przykład półka zawieszenia, jest topka, żeby mogła przejść ośka, żeby można było zamocować kierownicę. Bardzo dobrze, że wszystkie otwory zabezpieczyłem. Teraz oczywiście te śrubki zostały zalane farbą, więc musiałem najpierw farbę odczyścić, potem, żeby można było odkręcić. Część śrub się nie chciało odkręcić, więc je po prostu musiałem obciąć bryszczotem, ale każdy, kto takie rzeczy odnawia i remontuje, to wie, że w taki sposób się to robi.
Tabliczkę znamionową wyczyściłem zieloną włókniną z Castoramy. Następnie zabezpieczyłem farbą bezbarwną. Podstawa siedzenia została polakierowana na kolor czarny. Zamontowałem do niej oryginalne gumeczki. Rand zabezpieczyłem filcem, tak aby wszystko tam ładnie przylegało i dobrze się układało. Dzięki kupieniu pokrowca bardzo wysokiej jakości, taka praca tapicerska, którą mógłby wykonać tapicer, można zrobić ją z czystym sumieniem samemu i efekt jest bardzo dobry. Obudowa filtra powietrza. Udało mi się zachować te długie, oryginalne śrubki, aby ją poskręcać. Od góry do osłonki idą nowe. Powkładałem wszystkie gumki. Górną zaślepkę włożyłem filtr powietrza. Zamontowałem również regulator napięcia. I przymierzyłem akumulator. Cewka wraz z obejmą. Cewka już umyta, dołożony przewód. Kolejne elementy z lakierni proszkowej to dźwignia hamulca tylnego oraz wahacz. Prace przy wahaczu polegają na oczyszczeniu mocowań amortyzatorów, na oczyszczeniu otworów, przez które będzie przechodziła oś mocująca tylne koło oraz na zdemontowaniu zabezpieczeń, które były zamontowane do lakierowania, aby nie zniszczyć powierzchni. Jak widać, do środka się nic nie dostało farby, więc bardzo fajnie, wystarczy teraz tylko przylgnie wyszlifować na równo.
koła już były wcześniej kiedyś remontowane przeze mnie, natomiast aby były idealne, to bębny zostały polakierowane i zostało to zaplecione na obręczach i na szprychach, które już były po prostu kupione wcześniej, tylko nyple zastosowaliśmy nowe, no ze względu na to, że tamte już przy kolejnym odkręcaniu po prostu się obrobiły. A teraz już nic nie mówię, tylko relaksujcie się ujęciami ze składania kół przez Łukasza. Z Łukaszem poznaliśmy się przy okazji składania kół do jednego z moich pierwszych motocykli. Nie wiem, czy to było do Simpsona, czy to Tropika, ale od razu się polubiliśmy, bo u Łukasza panuje idealny porządek i Łukasz jest naprawdę świetnym fachowcem i te koła składa perfekcyjnie. Chronologicznie na filmie ramę pewnie powinienem umieścić w nagraniach wcześniej, natomiast ja pokazuję to w takiej kolejności, w jakiej faktycznie to wykonywałem. Tutaj odpakowałem zestaw nowych pilników, które są naprawdę niezbędne przy tych wszystkich pracach, przy których trzeba oczyścić te powierzchnie. Rama była, jak widzicie, bardzo porządnie zabezpieczona, w związku z tym te prace takie przygotowawcze przed montażem nie sprawiają żadnych trudności. Zapewne wielu z Was ma jakieś narzędzia do szlifowania, takie mechaniczne, które przyspieszają pracę, natomiast ja jeszcze takich narzędzi nie mam, stosuję tylko takie pilniki większe i takie mniejsze iglaki. Zajmuje to pewnie więcej czasu niż obróbka byłaby mechaniczna. Może na kolejne filmy już dostanę jakieś narzędzia, które ułatwią pracę jeszcze bardziej. Tak samo tutaj zamiast używać brzeszczota i takiej piłki ręcznej pewnie można by to obciąć szlifierką, ale tutaj z takim brzeszczotem też jest łatwiejszy dostęp i mniejsze ryzyko, że coś można zniszczyć. Wszystkie prace, które dokonuję na takich elementach, które są w swoich nienaturalnych pozycjach, czyli na przykład rama, żeby ją nigdzie nie uszkodzić, nie poobijać, to rozkładam sobie kartony, aby wszystkie powierzchnie po prostu zostały idealnie nienaruszone.
I tutaj widzicie, że zabezpieczam sobie mimo wszystko, nawet przy pracach ręcznych, pilnikiem, też żeby nie uszkodzić tych powierzchni zewnętrznych na ramię, no bo to po prostu wyglądało idealnie po składaniu i nie było tam żadnych obić, otarć. Przy mocowaniu wahacza liczy się każda grubość, ze względu, że tu dochodzą jeszcze uszczelki mocowania. Ten motocykl w zimie na pewno jeździć nie będzie, ale mimo wszystko warto zakonserwować ramę od wnętrza. A tutaj przebitki z gotowych stalowych elementów, które idą do podkładu epoksydowego. Aby zniwelować gdzieś tam koszty i czegoś się też nauczyć, to przygotowywałem te elementy sam, wieszałem sam. Jest to ciekawe doświadczenie i bardzo czasochłonny proces. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak trudno jest zamontować elementy tak, żeby można było dojść pistoletem wszędzie i z każdej strony. Teraz pokażę Wam przebitki, w jakim stanie blacharskim są elementy, ponieważ są w bardzo przyzwoitym stanie i tej szpachli nie będzie dużo i na niektórych elementach nawet wolałem, aby zostały minimalne krzywizny, niż miałoby być gruba warstwa szpachli. Tutaj na flagach przednich po naprawie Piotrka będzie jakaś minimalna ilość szpachli, natomiast wyglądają też dość dobrze. Tylne błotniki po wypiaskowaniu, po oczyszczeniu widać wszystkie przetłoczenia, widać wszystkie zgrzewy. Też chcę, aby po procesie lakierowania było to wszystko widoczne. Przełączniki z kierownicy, ciekawe jak będą wyglądać po lakierowaniu, czy napisy będą wciąż widoczne. Wszystkie elementy w podkładzie epoksydowym, który to podkład epoksydowy następnie należy zmatowić, no i nałożyć w miejscach, które wymagają tego, szpachlówkę. Następnie po nałożeniu szpachli trzeba to jeszcze raz zapodkładować i jeszcze raz zmatowić. A tutaj widzicie ciekawostka, osłona łańcucha, którą kupiłem od bardzo znanego sprzedawcy części na OLX-ie i oczywiście miała być idealna, ale miała takie wrzery, no, że tam już musi iść grubo szpachli, bo nic się z tym nie dało zrobić. Unboxing części z Foriawa. Jeszcze zamówiłem jakieś brakujące rzeczy, które były mi niezbędne. Między innymi nowa szybka i osłona licznika, wiązka elektryczna, osłona tylnej zębatki oraz zregenerowane na nowo przednie zawieszenie z nowymi uszczelniaczami, z nowymi szklankami. Dostałem też kubek, tym razem biały. Dopasowywanie nakrętek do podnóżków. Tutaj z woreczka z ocynkami nakrętki dolnego zawieszenia.
bo wysyłając zawieszenie, nakrętki poszły do cynku. W związku z tym nakręcam sobie je dopiero teraz, a paczka była tak zastryczowana i zabezpieczona, że nic nie wyciekło. Na warsztat teraz trafia rama, którą uzbrajam wszystko w to, co mogę. Tabliczki znamionowe udało się zamontować na oryginalnych kołeczkach, oryginalnych nitach metalowych. Aby łożysko główki ramy się w niej trzymało, należało wkleić je na kleju, takim Loctilu, ze względu, że był tam duży luz, a jak wiadomo szalka łożyska musi być zamontowana na sztywno. Tutaj mamy już gotowy wahacz z łapą silnika. Niektóre rzeczy ciężko jest zrobić w pojedynkę i też, żeby je sfilmować, więc z pomocą przyszedł mi tutaj Piotrek. Montujemy tutaj tylny wahacz do ramy. Oczywiście we wszystkie miejsca, w których możemy dać smaru w momencie składania, to go dajemy. Tam też są wszędzie kalamitki, więc po samym składaniu dość mocno trzeba to wszystko nasmarować. Ten o-ring, który tutaj widzicie, oczywiście jest zamówiony z części, z żadnych zestawów nie pasował. Musiałem sobie pojechać specjalnie do sklepu i dobrać go ze względu na wymiar. Na szczęście się udało, kupiłem sobie w zapasie jeszcze do drugiej CZ, bo jest taki sam. Przy montażu wahacza niestety, ale ubiłem sobie delikatnie ten wahacz, mały odprysk powstał. Na szczęście nic groźnego. Wahacz wchodzi dość pasownie, w związku z tym trzeba było lekko przeciągać ramę. Teraz nakrętka, na której jest kalamitka do smarowania. Udało mi się kupić nowe amortyzatory, oczywiście jakiejś firmy niewiadomego pochodzenia, natomiast wyglądają wizualnie ładnie. Te stare sobie zostawiłem w zapasie. Tutaj przy montażu ważne jest, aby zamontować jeszcze podkładki, żeby to zawieszenie nam nie wypadło. Nowe gumki, nowe śrubki, cały zestaw do zamontowania tylnego hamulca.
Podnóżki dla pasażera, oczywiście ocynkowane, gumeczki nie pamiętam już, ale chyba oryginalne, używane. To jest wszystko to, co widzicie, naprawdę w bardzo dużym przyspieszeniu. W rzeczywistości to chwilkę trwało. Pasuje oczywiście idealnie. Chyba ostatnia rzecz jeszcze do góry nogami to przypasowanie stopki centralnej. Jeszcze bez sprężyny, samo przypasowanie, jak to wygląda. Wszystko pasuje. Nienaturalna pozycja CZ, czyli jazda na tylnym kole. Prawdopodobnie to jedyne takie ujęcie. Nazajutrz demontaż ścisku meblarskiego i sprawdzenie, czy klej zadziałał i czy szalki nie wypadną. Wszystko się trzyma. Nowa nakrętka do półki przedniego zawieszenia. Test wkręcania. Oczywiście się wkręca idealnie. Ostatni etap, czyli dokręcenie, tak aby pracowało to nie za sztywno, nie za luźno. Test przez wszystkich przeszedł pomyślnie. Tutaj widzicie mój nowy zestaw gwintowników, ponieważ wszystkie otwory, które do tej pory nie pokazywałem tego, ale wymagały naprawy gwintów. Jeśli robicie to pierwszy raz, to fajnie, jeśli ktoś Wam wytłumaczy i powie, w jaki sposób to robić, w jaki sposób też to pomierzyć, aby nie uszkodzić gwintów, bo gwintując mamy je naprawić. Mocowanie silnika, też otwory, aby śrubki przechodziły luźno, należało przyczyścić z farby. Z tyłu, aby weszły wszystkie naciągi, również warto odczyścić te powierzchnie. Tutaj naprawa gwintu pod mocowanie czujnika do stopu. Nowy sygnał dźwiękowy. Postanowiłem, że kupię nowy chiński, nie będę regenerował starego, ani też nie będę zakładał nowego, oryginalnego, które są bardzo drogie.
Jak na sygnał za niedużą kwotę wygląda według mnie bardzo dobrze. Jak widzicie, w warsztacie jest troszkę ciasno. Tutaj jeszcze przed oddaniem do lakierowania przypasowywuję sobie elementy zawieszenia. Na przebitkach tego nie ma, ale też przypasowywałem sobie błotniki, bak i pozostałe elementy. Tutaj też dopasowywuję gumki takie ochronne, bo kupiłem 2 komplety, żeby wybrać te, które będą lepsze. No i już wychodzi, że trzeba półkę zeszlifować, bo jest za dużo materiału i to wszystko do siebie gdzieś tam nie pasuje. Bardzo ważny moment, montaż silnika. Silnik trzyma się w zasadzie na kilku śrubach, ale mimo wszystko warto, aby ktoś Wam wtedy pomógł w montażu. Silnik już na swoim miejscu, następnie obudowa filtra powietrza i mocowanie akumulatora i osłon bocznych. Montaż cewki zapłonowej. Postawimy motocykl już na koła. Przednie koło, stopka centralna, montaż tylnego koła. Oczywiście bez osłonek, bez zębatki. Tak tylko, żeby po prostu motocykl przypominał już motocykl. Aby nie pobijać ramy tam, gdzie wchodzi siedzonko, to też sobie okleiłem to taką taśmą ochronną. No i pierwszy raz po remoncie mogłem usiąść na jeszcze niekompletnym, aczkolwiek już ciekawie i futurystycznie wyglądającym motocyklu. Wydech został kupiony od pana Hartmana. To ciekawa firma, bo ta firma nie ma żadnego numeru telefonu, jedyny kontakt jest tylko przez drogę mailową, więc jakaś ludzka rozmowa, no jest to wyeliminowane w tej firmie, więc nie ma za bardzo możliwości zapytania o sposób montażu. Też nie dostaje się żadnej instrukcji, ani czy to ma pasować, tylko ma pasować. Oczywiście nie wszystko pasuje idealnie, oczywiście też nie wiadomo, jak to uszczelnić. W dalszej części zobaczycie, jak ja sobie z tym poradziłem. Wydech wygląda solidnie. Chrom też jest dobrej jakości. We wcześniejszej zamontowałem Duelsa, a tutaj już zamontowałem tego polskiego producenta, więc będziemy mieli skalę porównawczą. Zapas śrubek, podkładek, oczywiście wszystko z nierdzewki. Aby wszystko wyglądało naprawdę tak, jak chciałbym, to nawet klamki postanowiłem, że nie zostawię w takim oryginalnym kolorze, tylko też je przelakieruję, aby miały idealnie gładką strukturę. W związku z tym najpierw szlifowanie, odtłuszczanie, potem podkład i już docelowy lakier, srebrny oczywiście. Osłony boczne są bardzo niefortunnie mocowane na takie długie śruby, gdzie w nich jest niestety uszkodzony gwint i musiałem specjalnie kupić dłuższy gwintownik, a i tak te śruby się nie wkręcają tak płynnie
Niestety nie trzeba to robić kluczem 10. W związku z tym jest problem z przechowywaniem narzędzi w tym motocyklu, więc w zależności ile się zmieści koło akumulatora, no to tyle będę ich sobie tam upychał, bo do osłon bocznych raczej jest to bardzo niepraktyczne. Aby koła wyglądały idealnie, to muszę najpierw je przygotować, wyszlifować, wyczyścić, a następnie przelakierować lakierem bezbarwnym VHT. Tutaj będziecie widzieli cały proces przygotowawczy i lakierowanie. A tutaj będę przypasowywał wszystkie elementy, które będą widoczne na kierownicy. Wyciągam stare dla porównania. Tylne kierunkowskazy, wszystkie do nich blaszki, gumki. Napęd prędkościomierza. Mam nadzieję, że nie będzie z niego wyciekało.
Tutaj przygotowuję wszystkie elementy, które służą do mocowania tylnego koła, naciągi. Musiałem zaglądnąć do starych zdjęć, jak to wyglądało. Na szczęście wszystko jak na chwilę obecną pasuje. Zakładam też zębatkę. Mam tam wszystkie nakrętki. Jak postawić kamerę z drugiej strony, musicie mi uwierzyć, że pasuje. Sprawdzam też oś. Teraz montuję koło, ale jeszcze bez osłony, w związku z tym jeszcze ono będzie latać. Po każdym dniu pracy zawsze wszystkie swoje rzeczy sprzątam, odkładam na regał. Taką mam zasadę, że nie zostawiam nigdy bałaganu po sobie. A tutaj składam już hamulce, które wcześniej rozłożyłem według zdjęć, więc to jest dość prosta praca. Wszystko było zostawione, przygotowane. Wszystko pasuje i teraz widzicie, że efekt po lakierowaniu jest zdecydowanie lepszy, bo ta środkowa część po prostu nabrała blasku. I w końcu doczekałem się, i Wy też, na filmie pierwszych elementów polakierowanych w kolor czarny. Widzicie już efekt finalny, gotowy, jak to wygląda. Nie filmowałem procesu szpachlowania, procesu wieszania, zakładania. Zależało mi na czasie, więc starałem się, żeby po prostu się z tym jak najszybciej uwinąć, więc widzicie już efekt gotowy, finalny, polakierowanych elementów. Wcześniej składałem przednie zawieszenie i dopasowałem te gumeczki, ale żeby już były idealnie tak, jak być powinny, to niestety, ale każdą z gumeczek musiałem podciąć, podszlifować, no bo one niestety nie pasują idealnie. Powoduje to, że jeśli jest za grubo tej gumy, to elementy zawieszenia, te osłonki się krzywią i nie pasują. Ale mam to już opatentowane, więc jakby ktoś kiedyś składał, to trzeba to wszystko popodcinać i poskracać. Fajnie mieć takie nowe gwintowniki, bo wszystko jest idealne i naprawdę się super pracuje takim nowym gwintownikiem, bardzo polecam. Nie mamy jeszcze elementów polakierowanych na żółto, w związku z tym zakładam koło, ale jeszcze bez błotnika.
i wiadomo, że lepiej jest zamontować te elementy już na motocykl, niż miałyby sobie leżeć gdzieś na półce i się obijać. Jest mniejsza szansa, że się poobijają, jak już będą zamontowane na motocyklu. Z tego elementu jestem bardzo dumny, bo już jakiś czas temu wrzucałem nawet relacje, bo super wygląda ten element mocowania tylnej lampy i odblasków. Po zamontowaniu wszystkich tych elementów, tak świeżo polakierowany, no wygląda fenomenalnie. W przedniej lampie musieliśmy zrobić gwint na większą śrubę ze względu na to, że stary gwint był tak obrobiony, że już się nie dało go za bardzo odtworzyć. W związku z tym jest założona większa śruba. Osłona lampy chromowana jest wypolerowana. Lampa nie była rozklejana, tylko wypłukana wodą destylowaną w środku i wysuszona. Czarne przełączniki, które będą zamontowane na kierownicy, również oczyszczam gwintownikiem gwinty przed wkręceniem nowych śrubek. I tak prezentuje się motocykl na chwilę obecną z zamontowanymi wszystkimi elementami czarnymi, polakierowanymi, elementami chromowanymi i jakąś pierwszą biżuterią typu kierunkowskazy, odblaski. W tym momencie motocykl jest bez żadnego elementu kolorowego, ale można powiedzieć, że gdyby była instalacja elektryczna, to można byłoby go już odpalać. Żółtych elementów nie jest tak wiele, są to dwa błotniki, bak i dwie osłony boczne, reszta wszystko jest w kolorze czarnym. Tutaj widzicie, jak cieniutko jest położone farby, także widać wszystkie zgrzewy na błotnikach. Polakierowane jest bardzo ładnie, nie wymaga to jakiejś dużej korekty w późniejszym etapie. I tutaj już macie zamontowane pierwsze żółte elementy, bak i osłony boczne. Już było dość ciemno, więc ten odcień jest taki bardziej pomarańczowy niż żółty. No i pierwsza przymiareczka już, jak jest bak zamontowany, bo to zupełnie inaczej się siedzi na motocyklu, jeśli jest przed Wami bak. Montaż przedniego błotnika bajka, ze względu na to, że
szklanki przedniego zawieszenia są nowe, więc te gwinty były idealne. Po prostu zakręcić 4 śrubki. Tutaj montaż osłon czarnych bocznych. Te osłony według prospektów powinny być, z tego co się orientowałem, żółte, natomiast według mnie bardziej kolorystycznie pasują czarne i właśnie na tych osłonach widać sporo jakichś krzywizn, ale stwierdziłem, że nie będziemy tego szpachlować, że zostawimy tak jak jest. No i zobaczymy, czy da radę z tym żyć, czy będzie trzeba coś z tym robić. Montaż tylnego błotnika jest bardzo prosty. Też w zasadzie są to raz, dwa, 3 śruby. I ten najładniejszy element na tylnym błotniku. W sumie śmieszne. Śmiesznie wygląda ta odstająca lampa. Tutaj oryginalny chlapacz, który też gdzieś był delikatnie przeze mnie naprawiany. Uzupełniane były ubytki i na koniec był przelakierowany lakierem takim strukturalnym do plastiku. Montaż mojej ramki na rejestrację. Będę jechał szybko. Najważniejsze. Do przednich amortyzatorów wlaliśmy pół na pół amortyzer i olej przekładniowy. Tak radzili z Foriawa, żeby to zrobić. Aczkolwiek po zalaniu nawet większej ilości niż było napisane w katalogu, to i tak to zawieszenie w ogóle nie chciało się poddać. Więc ja myślę, że trzeba będzie jeszcze dolać tego oleju troszeczkę, no i plus się przejechać motocyklem, żeby zaczęło to pracować, bo naprawdę jest bardzo sztywno. Mam nadzieję, że się to rozrusza. W polskiej CZ-cie musiałem zrobić kilka kilometrów i dolać 2 razy tego oleju, aż w końcu się rozruszało. Naklejki są bardzo słabym elementem, ze względu na to, że to chyba są naklejki, które trzeba by nakleić i przelakierować lakierem bezbarwnym, bo jak delikatnie przetarłem rozpuszczalnikiem, czy nawet benzyną, to zaczął schodzić farba. Więc nie wiem, czy niestety, ale tych naklejek nie będę musiał wymienić. Ta naklejka znowu, która idzie przez środek, ten pas jest z jakiegoś kiepskiego zrobiona materiału, bo ona się po prostu odkleja, nie trzyma się. I to już macie pierwszy look motocykla, jak docelowo powinien wyglądać. Jak zobaczyłem go w tym momencie, no to już wiedziałem, że to była dobra decyzja, robiąc go na kolor żółty, bo wszystkie te czerwone, oklepane kolory w tych motocyklach, no mi się kompletnie nie podobało, jak była czerwona. Ogólnie to jakoś nie jestem fanem czerwonych motocykli. Tutaj dopasowuję sobie kierownicę. To też kierownica będzie jeszcze dużo razy rozkręcana, aczkolwiek warto to sobie poskręcać, żeby nawet zobaczyć, w jaki sposób sobie ją ustawić, pod jakim kątem. Tutaj mój ulubiony silikon czerwony, odporny na temperaturę i takim silikonem składam cały wydech i uszczelniam wszystkie łączenia tego wydechu. Ten silikon jest według mnie najlepszy, w 477 się sprawuje idealnie. Trzeba go niestety nakitować dość dużo. Wcześniej mówiłem, że niestety, ale producent nie podaje instrukcji obsługi, w jaki sposób się powinno zamontować prawidłowy wydech, bo jak też widzieliście, tam musiałem dołożyć troszeczkę podkładek, bo oczywiście nie pasowało.
Tutaj jest taki problem, że rama jest bardzo blisko osłony łańcucha, a osłona łańcucha jest bardzo blisko błotnika. Nie wiem, możecie powiedzieć mi, jak jest w waszych CZ-ach, ale mi się wydaje, że to będzie tam o siebie gdzieś obcierać. Robienie instalacji elektrycznej nie jest moją mocną stroną, w związku z tym motocykl ściągnąłem już do siebie do Krakowa i pomógł mi w całym podłączeniu instalacji elektrycznej kolega Mikołaj. Niezły makaron tam z tą instalacją jest. To jest instalacja taka droższa, kupiona też na Foriawie, taka za 350 zł, czyli najdroższa jaka może być w ogóle. No ale finalnie się wszystko udało podłączyć, wszystko działa. Czyli sam moment odpalania można powiedzieć, że jest końcem projektu, a reszta to już zostają nam tylko regulacje. Tylko i aż, bo tego na pewno będzie dużo. Odcinek z rozkręcania CZ-y 487 nagrywaliśmy dokładnie 29 listopada 2023 roku. Dzisiaj mamy 26 listopad, więc proces odnawiania motocykla udało się zamknąć w ciągu roku, tak jak sobie zaplanowałem. Test instalacji elektrycznej. Zapinamy prądzik, światełko mamy, kierunkowskaz prawy, kierunkowskaz lewy. Mamy nawet mruganie, blindowanie. Działa? Działa. Mamy światła długie, krótkie. Działa. I mamy jeszcze klakson. Oczywiście wszystko działa. I tu jest gaszenie motocykla. Jak widać, chcę odpalać, ale nie zawsze.
Na samym końcu chciałbym oczywiście podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt odbudowy motocykla CZ487. Przede wszystkim panu Tadeuszowi za udostępnienie warsztatu i pomoc merytoryczną i dużą, ogromną wiedzę. Następnie panu Włodkowi za pomoc w lakierowaniu. Kolejna ważna osoba to najuczciwszy z oszustów handlarzy Paweł. Jemu też bardzo dziękuję za pomoc merytoryczną, dostarczenie brakujących części i podpowiedzenie w wielu elementach. Również chciałem podziękować Piotrkowi, Romanowi, Adrianowi oraz Mikołajowi za podłączenie elektryki. Wszystko mamy żółte, łącznie nawet z zegarkiem. A to, która Wam się bardziej podoba, czy starsza z 73, czy nowsza z 86, wybór zostawiam Wam. Może kiedyś zrobimy ankietę, która jest ładniejsza, którą się lepiej jeździ i byle do wiosny, aby można było się wybrać na przejażdżkę na dwóch równocześnie.